A dziś tematem odcinka będzie wymiana tej oto rury. Chodzi głównie o łącznik elastyczny, ponieważ u mnie już strasznie pierdzi. Był 2 razy wymieniany za poprzedniego właściciela i ja na początku jak swoją Audikę kupiłem, ale to już 4-5 lat minęło, także miało prawo to przeżreć. Ja już u siebie nie będę tego wymieniał, ponieważ jest tyle razy docięte, tam spawane, że no, nie będzie nawet do czego to tam zamontować. Musiałbym kombinować z dłuższym czy coś. Na razie po prostu kupiłem całą rurę. 3 śrubki z przodu przy downpipe, przy katalizatorze, zależy kto co ma. No i tutaj sobie skręciły na taki cybant nowy. Pewnie powiecie, dlaczego nie idę w kwasiaka. Dlatego, że prawdopodobnie już aż tak długo nie wiążę przyszłości ze swoim autem. Nie wiem, może rok, może 2 maksymalnie pojeżdżę i będę chciał pewnie coś zmienić. Dlatego już nie chcę pchać nie wiadomo jakich pieniędzy w to auto, chociaż wiadomo, no, fajnie by to wyglądało, no ale zobaczymy jeszcze, co los przyniesie. No i co, ja sobie to jeszcze odtłuszczę, może pomaluję jakąś farbą do wydechu, taką odporną na wysokie temperatury, żeby to jeszcze jakoś można zabezpieczyć, no bo wiadomo, miejsca spawów, wszystkiego, no to ruda bardzo szybko chyta i to bardzo szybko też koroduje. Zobaczymy, jak to będzie pasować. No i co, bierzemy się do roboty. Teraz posłuchajcie, jak pracuję na tym starym wydechu. Tam jeszcze z zewnątrz słychać samochody, jak tutaj koło garażu stoją, pracują, jeżdżą na ulicy, no ale mój wydech i tak będzie słychać, uwierzcie. Tak wygląda stary wydech i tak strasznie pierdzi niestety. Tu już psikałem śruby, dlatego tak jest mokro. Ale tutaj napierdzielanie miłosiernie. Dobra, spierdzielam stąd, bo jeszcze się zatruję. A ogólnie to tak wygląda kanał. Myślę, że jest zajebisty, jest oświetlenie. Czekajcie, zgaszę, bo nie wiem czy słychać. O, tak się prezentuje kanał. Suchutki, jest oświetlenie, są gniazdka, także będzie można pracować. A więc tak, jeśli macie spawarkę, no to wiadomo, możecie się bawić, wycinać ten łącznik elastyczny, spawać nowy, drugi, wstawić rurę z kwasiaka. Ja niestety wstawiam z normalnej stali. Także żeby to zrobić, to teraz tak, tam u góry mamy raz, 2 i nie wiem czy tak będzie widać, bo mi przeszkadza. O, właśnie tam jest 3. śruba na klucz 13. To sobie wcześniej dobrze spsikajcie, ponieważ to na pewno będzie zapieczone, mogą się urwać, nie chcecie odkręcić. Tak, tam jest 3 śrubki. Pamiętajcie, żeby założyć nową uszczelkę. Tutaj jest jeszcze taki wieszaczek do skrzyni biegów, bo on tutaj sobie pracuje. I teraz z tyłu mamy łączenie i tu są 2 śruby na klucz 17. Najlepiej kupić nowy łącznik, bo te stare to już zardzewiałe, no i wiadomo co z tym może być, a to nie jest drogie. Także przy wymianie całej rury najlepiej jest wymienić to całe. No i co, ja to już mam popuszczone, spsikane, biorę się za odkręcanie.
i zaraz zakładamy nową. Tutaj jeszcze, abyśmy mieli więcej miejsca, możemy sobie odkręcić tą osłonę, co jest nad przegubem. Tu jest bodajże na klucz imbus 3 śrubki, jedna u góry jest jedna i z tyłu jest jeszcze jedna. Wtedy będziemy mieli więcej miejsca do manewrowania. I żeby tutaj też mieć więcej miejsca, to możemy sobie odkręcić tą poprzeczkę. Ale myślę, że tu nie będzie problemu, no bo tu jest dosyć sporo tego miejsca, także dojdziemy bez problemu. No dobra, rura zdemontowana, trochę się namęczyłem. Polecam odkręcić jednak tą odsłonę, co jest nad przegubem. Ułatwia pracę, bo dużo więcej miejsca jest, żeby po prostu włożyć klucz, złapać, odkręcić, a nie bawić się milionami przedłużek. Zobaczcie, u mnie już tak to było rozwalone, także to no nie miało prawa działać. To musiało pierdzieć. Aż ciekaw jestem, jak teraz będzie auto pracowało bez wydechu. Zaraz odpalę, zobaczę. Oto twoja chwila prawdy. Pięknie. Zajebiście brzmi. No nie dałoby się bez tego jeździć. No i teraz chodzi cichutko jak pszczółeczka. Dobra, koniec pracy na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie pozostałe filmy. Cześć!